Cześć, cześć, witam wszystkich z tej strony Ania. W dzisiejszym filmiku przygotowałam dla Was kocią podusię, dokładnie. Ciałko tego kotka to jest poduszeczka. Ciężko mi tutaj w kadrze pokazać w całości, natomiast na zdjęciach na pewno widzicie tego słodkiego kociaczka. Słuchajcie, jeśli chodzi o to, z czego ja go zrobiłam, to oczywiście robię z tego, co mam. Oczywiście, jeśli chodzi o włóczki, to tak. Na to ciałko zużyłam sobie Yarn Art Jeans Crazy i to jest akurat włóczka 8204. Oczywiście oni mają różną gamę kolorystyczną, więc naprawdę można zrobić kotka w przeróżnych kolorkach, nawet dla dziewczynki, dla chłopczyka w różnych. Ja oczywiście dopasowuję do wnętrza w szarościach, natomiast oczywiście kotek może być dowolnie wykonany w różnej kolorystyce. Cały kotek jest zrobiony właśnie z podwójnej takiej włóczki, czyli ja zużyłam około 3 matki, żeby sobie zrobić całą taką podusię, natomiast oczywiście podusia może być mniejsza, być większa, możecie użyć dowolnej włóczki, jaką macie. Ja natomiast właśnie zachęcam robienie sobie z podwójnej włóczki, bo dzięki temu on jest taki stabilniejszy, na pewno nie będzie miał dziurek, nie będzie puch wychodził. Tak jak widzicie, jest dosyć właśnie ściśnięty wzór, nie ma żadnych... nie widać po prostu puchu. I tak samo właśnie na główka i na nóżki używałam sobie podwójnej włóczki. Ja tutaj miałam taką włóczkę zakupioną w takim dużym kłębku. On miał 500 gram z Tediego, bądź też z Kika. Oni mają czasami takie właśnie duże włóczki. Natomiast jest ona za cienka, więc postanowiłam po prostu również przerobić dwukrotnie. I tak właśnie wyglądają łapki, główka i ogonek. Jeśli chodzi o końcówkę, to używam takiej pluszowej włóczki. Również nie mam już etykiety, też gdzieś zakupiona, prawdopodobnie w Teddy. Fajnie właśnie wyglądają z tej włóczki nóżki, łapki, jak i pyszczek. Natomiast alternatywą, jeżeli chcielibyście zrobić z pojedynczej, to na przykład jest taka grubsza włóczka Yarn Art Shetland. Ona faktycznie już jest grubsza i można by się pokusić ze zrobieniem pojedynczą włóczką. Oczywiście dzięki temu, że ja zrobiłam z podwójnej, to ja mam tego kota naprawdę dużego, bo od łapki do łapki to jest aż 70 cm. Oczywiście można zrobić sobie dowolnie jeszcze dłuższego, bo łapki można wydłużać, podusię można wydłużyć, bądź też skrócić, by zwęzić. Naprawdę wzór można sobie dopasować. Ja pokazuję właśnie, jak zrobić sobie pyszczek, łapki i podusię. Do pyszczka potrzebne będą nam oczka. Ja użyłam takich fajnych, kolorowych oczek. To one mają około 2 cm tutaj średnicę. Pomponika czarnego. No i cały ten pyszczek został właśnie wykonany również z takiej włóczki aksamitnej. Oczywiście pyszczek możecie wykonywać dowolnie, jak Wam się podoba. Nie narzucam. To jest po prostu mój pomysł na takiego koteczka. No i tutaj z tyłu się tak prezentuje. Mam nadzieję, że kotek Wam się podoba, że sobie takiego zrobicie, że napiszecie w komentarzach, czy zrobicie, czy nie, czy Wam się podoba. A jeżeli będziecie mieli jakieś trudności z wykonaniem tego kotka, to oczywiście również w komentarzach pomogę. Całego kotka wykonuję na szydełku numer 3 mm. Oczywiście musicie dostosować szydełko pod swoją włóczkę, więc nie chcę tutaj narzucać. Ważne, żeby sobie właśnie wzór zrobić w miarę ściśnięty, żeby nie był zbyt luźny i żeby po prostu nie wychodził nam puszek. Także, jeżeli Wam się podoba ten kotek, to oczywiście zapraszam już na film. Naszego kotka zaczniemy od wykonywania łapek. Ja już mam 3 przygotowane, więc 4. przerobię z Wami. Tak wygląda łapka. Jeśli chodzi o włóczki, to będziemy tutaj używać takiej włóczki właśnie poliestrowej, takiej aksamitnej oraz zwyczajnej włóczki, jakikolwiek macie. Ja używam podwójnej włóczki, ponieważ ta, którą tutaj mam, jest dosyć cienka i żeby uniknąć jakichkolwiek dziurek czy przerw powodujących wystawanie właśnie puchu, ja staram się używać włóczki podwójnej, jeżeli właśnie mam cieńszą włóczkę. Jeżeli macie grubszą, to można oczywiście użyć pojedynczej. Będę używała szyderka numer 3 mm. Nie polecam robienia większym szydełkiem, ponieważ właśnie robią się większe dziurki, wręcz można nawet zrobić sobie mniejszym i dostosować właściwie do swojej włóczki. Czyli tak, robimy 4. łapkę, w tym celu właśnie potrzebujemy znacznik, szydełko i włóczka i zabieramy się do... Naszą łapkę zaczniemy sobie od tutaj tej aksamitnej części. Robimy sobie pierwszą pętelkę podstawową. Ja wiem, że ta włóczka powoduje, że ciężko znaleźć oczka i ciężko może też widać, ale mam nadzieję, że wytłumaczę Wam w taki sposób, że ze słuchu zrozumiecie, które po prostu oczka trzeba się wbijać. Tak naprawdę można też tą łapkę zrobić ze zwykłej włóczki, ale ja uwielbiam te aksamitne końcówki, one tak fajnie wyglądają, więc po prostu muszę zrobić tutaj tą łapkę w tym kolorku i w tym wzorku tej włóczki. Ok, mamy pierwszą pętelkę, robimy 7 oczek, czyli mamy tak, raz, pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, 5., 6. i 7.
7 oczko pomijamy, jest oczkiem przejściowym, więc jeżeli macie problem z odróżnieniem, które to będzie oczko, można sobie go tutaj, tą końcówkę tego oczka, tylną taką pętelkę przednią z tej strony zahaczać, ponieważ wracając musimy wiedzieć, gdzie jest ta pętelka. Następnie w 6 oczko będziemy pracować tak naprawdę dookoła, więc na początku mamy tylko oczko łańcuszka, będziemy się wbijać z tej strony w tą część oczka łańcuszka tylną, a z drugiej wracając tutaj w przednią, więc po prostu jak gdyby dookoła pracujemy na tych oczkach, czyli tak, wbijamy się tylko w tą pierwszą pęteleczkę tutaj tylną tak naprawdę i robimy pierwsze oczko tutaj. Tutaj z kolei zaznaczam sobie to pierwsze oczko, a w tym celu, żebym właśnie wiedziała całe oczko, podwójną pętelkę. Tu mam zaznaczoną ostatnią pętelkę, żeby właśnie mi się nie myliła. Wiem, że właśnie przy tych aksamitnych może się pomylić, dlatego warto sobie je zaznaczyć. I tym sposobem pozostało nam 5 oczek łańcuszka, więc w kolejnych 4 takich oczkach robimy sobie 4 półsłupki. Czyli raz, 2, 3 i 4. I w ostatnim oczku robimy sobie 3 półsłupki, starając się go zrobić mniej więcej tak dookoła. Czyli tak, pierwszy półsłupek to jest tutaj, raz. Kolejny wbijamy się w tym samym miejscu. Chowamy sobie tą tutaj wystającą włóczkę już do tyłu. Wbijamy się 2 i jeszcze raz wbijamy się 3. I tutaj właściwie najgorszy problem jest tutaj z tą częścią, ponieważ tu mam z tej strony pozostać 5 oczek. Czyli tak, ja sobie zaznaczyłam tą pętelkę 7, taką przejściową, to już wiem, że to nie jest ta pętelka i tutaj powinna mieć jeszcze 5. Dlatego tak znaczę, ponieważ jest to włóczka aksamitna. Przy zwykłej włóczce na pewno będzie widać. Czyli tak, raz, 2, 3, 4 i tu mam schowane 5 właśnie dzięki temu, że mam zaznaczone, gdzie jest to 5 oczko. Je to tak zazwyczaj właśnie nie widać przez te 3 oczka, dlatego warto sobie policzyć od tej strony, nie licząc tego raz, 2, 3, 4, 5. I w 4 najbliższe oczka robimy półsłupki, czyli raz, 2, 3. Tu mamy właśnie 4 pętelkę, to są jeszcze takie pętelki, to nie są pełne oczka i dzięki temu, że zaznaczyłam sobie to 7 oczko, wiem, że tu jest moje ostatnie 5 oczko i w tym oczku robimy już 2 półsłupki, czyli raz i 2. I przeszliśmy ten najgorszy etap tak naprawdę. Mamy teraz 14 takich oczek dookoła już. Już ten marker możemy sobie ten wyciągnąć, ponieważ to oczko tak naprawdę traktujemy jako podwójne tutaj z tej strony, więc nie robimy tutaj nic z tym oczkiem. Również nie łączymy. Ja teraz będę używała sobie takiego markera tutaj z włóczki, jest mi tu wygodniej, więc wkładam sobie tutaj ten marker w środeczek. Mam tutaj to pierwsze oczko, które sobie zrobiliśmy, zaznaczone, więc od razu się wbijam w to oczko. Już mogę sobie usunąć, wbijam się w to pierwsze oczko zaznaczone i przerabiam sobie 2 oczka w tym jednym. Raz i 2. Tu jest, możecie oczywiście sobie znaczyć w ten sposób, że właśnie pierwsze oczko bądź włóczką. Następnie robimy 5 półsłupków, już wbijając się w całe oczko, czyli musimy mieć 2 pętelki nabrane tutaj na szydełko, ponieważ po przerobieniu tamtego rzędu stworzyliśmy sobie już pełne oczka. Czyli robimy w rzędzie 5 półsłupków. 3, 4 i 5. Następnie w 2 kolejnych półsłupkach robimy zwiększenie, czyli wybieramy pierwszy tutaj półsłupek, pierwsze oczko i robimy 2 w jednym, czyli 2 półsłupki w jednym i w kolejnym również 2 półsłupki w jednym. Wracając robimy znowu 5 półsłupków, raz, 2, 3, 4, 5 i powinno nam zostać ostatnie oczko, w którym robimy 2 półsłupki w jednym, czyli jest zwiększenie. I jestem już tutaj na końcu. Po przerobieniu tego rzędu powinniśmy mieć 18 tutaj oczek dookoła i robimy jeszcze raz jeden rząd. W tym momencie tak, tu jest moje pierwsze oczko, pierwsze już z kolejnego rzędu, również robię tutaj zwiększenie.
Oczywiście przekładam sobie tutaj tą włóczkę, żebym wiedziała. Wy możecie sobie zaznaczać markerem pierwsze oczko, żeby tak naprawdę jest to wygodniejsze, ponieważ wtedy tutaj to widać, ale ja się już nauczyłam pracować na włóczce, więc to mi wystarczy. Ok, zrobiliśmy zwiększenie w jednym oczku i znowu robimy 7 półsłupków w kolejnych oczkach, bez zwiększeń. Mam 3, 4, 5, 6 i 7. I w kolejnych dwóch również robimy tutaj zwiększenie, czyli w pierwszym robimy podwójne i w drugim półoczku również robimy 2. I znowu wracając robimy 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I w ostatnim tutaj moim robię również zwiększenie, czyli 2 półsłupki. Ok, jesteśmy już za najgorszym. Tutaj w tym momencie powinniśmy mieć 22 półsłupki dookoła i już nie zwiększamy. Następnie przerabiamy 2 rzędy po 22 oczka, czyli 2 kółeczka po 22 robimy sobie dookoła, po prostu wbijając się i licząc, czy mamy te 22 przy okazji, żebyśmy po prostu nie pogubili żadnego oczka. Czyli tak, jeden rząd 22 i drugi rząd 22. Ja już przerobiłam sobie 2 rzędy po 22 oczka, czy półsłupki. Tak wygląda ta nasza pierwsza łapka. Chowamy sobie do środeczka włóczkę. Następnie będziemy z tej strony sobie profilować łapkę. Robimy tak. Pierwsze 2 oczka robimy półsłupki, czyli pierwszy półsłupek w jednym oczku i drugi półsłupek w kolejnym oczku. Następnie będziemy robić zmniejszenia. 3 zmniejszenia po 2 oczka, czyli tak. Pierwsze 2 oczka, wybieram sobie pierwszą pętelkę, wbijając się tutaj z dołu i wbijam się od razu w drugą pętelkę i przerabiam to oczko jako jedno półsłupek. Ja robię takie zmniejszenia. Jeżeli robicie zmniejszenia po prostu swoim sposobem, to również możecie je robić. Mi jest po prostu tak wygodniej. Następne również robię zmniejszenie, czyli kolejne 2 oczka to też jest zmniejszenie. Wybieramy pierwsze pętelki i zmniejszenie. I nasze ostatnie zmniejszenie, czyli 3 zmniejszenia po 2 oczka, również 2 pętelki i zmniejszenie. Następnie robimy dookoła już półsłupkami, czyli mamy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 półsłupków. Powinno Wam wyjść. I znowu jesteśmy tutaj z przodu. Przerabiamy ten rząd bez zmniejszeń, cały. Tutaj powinniśmy mieć 19 oczek dookoła, więc przerobimy sobie teraz ten cały rządek dookoła bez zmniejszeń. 19 oczek. 3, 4, 5, 6. I mam już przerobione 19 oczek i znowu robimy już ostatnie zmniejszenie w taki sam sposób, czyli robimy 2 półsłupki z przodu, tutaj i w kolejnych 3 również robimy zmniejszenie, czyli bierzemy raz i 2, zmniejszenie, raz i 2, zmniejszenie i raz i 2, zmniejszenie. I dalej do końca przerabiamy półsłupkami, czyli mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Po przerobieniu tego rzędu powinniśmy mieć już 16 dookoła półsłupków i przerabiamy to kółeczko przerabiamy dookoła 16 półsłupków, czyli robimy teraz sobie znowu dookoła 2, 3, 4, 5, 6, 7. Łapka już prawie gotowa po przerobieniu tego 16 rzędu, z tym, że ja łapkę z przodu robię tak, że przerabiam jeszcze tutaj połowę rzędów, czyli
przerabiam takie niepełne kółeczko w taki sposób, żeby łączyć nitkę, kolejną włóczkę tutaj z tyłu. To jest taka łapka właśnie z przodu, gdzie właśnie to łączenie jest tutaj. Jeżeli chcecie, żeby łączenie było tutaj z boku, to można przerobić jeszcze taki jeden rząd cały. Bo tak się układa łapka, tu jest właśnie przód, tu są te zmniejszenia, tak? Czyli ja przerabiam sobie tutaj jeszcze dokładnie do tej strony, już Wam powiem, to nie może być po prostu mniej więcej, nie musi być liczona, czyli tam raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i tutaj przy 11 jestem mniej więcej właśnie z tyłu tutaj na środku i tutaj w tym momencie będę sobie już zaczepiała kolejną włóczkę, czyli odcinamy sobie tą i bierzemy sobie już naszą włóczkę na nóżki w ten sposób, że jeszcze jedno oczko przekładam tu, ale doczepiam sobie już inny kolorek. W ten sposób przekładam. I robię sobie już kolejne oczko, półsłupek zabezpieczający. Oczywiście tutaj w środku ze sobą to wiążemy mocno 2 razy, żeby nam się tutaj nic nie popruło. I sobie chowamy do środeczka. Teraz już łapka będzie prosta, bo robimy w kółeczku cały czas 16 półsłupków. Przerabiamy sobie dookoła, z tym, że zanim przerobimy sobie całą, zrobimy sobie jeszcze takie właśnie pazurki, tylko zanim ja przerobię te pazurki, po prostu przerobię sobie jeszcze 2 rzędy dookoła tym właśnie kolorkiem, więc zaraz Wam pokażę. I po przerobieniu sobie 3 dosłownie rzędów wypychamy sobie łapkę tutaj takim sztucznym, słuchajcie, puchem i będziemy sobie teraz właśnie formować te pazurki, więc już upychamy sobie tyle, ile byśmy chcieli. Wiemy, że przód jest właśnie z tej strony, gdzie mieliśmy tutaj ten sznureczek, bądź patrząc właśnie na tył, że tutaj było to łączenie. To też widać, bo ona tutaj się po prostu tak ładnie schodzi, ta łapka. Następnie będziemy sobie robić właśnie ten pazurek, czyli tak, bierzemy sobie czarną włóczkę, jakąś igłę do włóczki i będziemy się wbijać tutaj w 5. rząd, licząc od tej strony. 1, 2, 3, 4, 5, czyli mniej więcej tutaj. Bijam się od środeczka, dlatego właśnie nie zamykałam sobie, nie robiłam sobie dalej, bo im więcej zrobicie, tym będzie właśnie Wam gorzej. Mniej więcej po środku tutaj, żeby sobie właśnie wyśrodkować, mieć na 2 paznokcie tutaj miejsce. Czyli tak, przebijam się, starajmy się zrobić tam dosyć spory supełek, żeby nam się nie przebił na drugą stronę. I wbijam się również tutaj mniej więcej z tej strony. I tak naprawdę robię sobie tutaj dookoła kilka razy, w zależności od tego, jaką grubą macie włóczkę. Można sobie te rzędy po prostu porobić raz bądź 2. Ja mam tutaj, robię na 3 razy, czyli po prostu cały czas wbijając się w te same miejsca, robię sobie tutaj dookoła. Można też właśnie tutaj lekko ściaśnić, żeby te paznokcie były tak bardziej widoczne. Następnie już kiedy wiem, że mam 3, od tej strony przebijam się już w kolejną tutaj łapkę, gdzieś tutaj, również w ten sam rząd, w ten sposób. I również staram się zrobić tyle samo właśnie tutaj tych rzędów, co tam. Czyli 3 razy owinąć dookoła. Gdy mamy już 3 razy, po prostu wbijamy się tutaj z powrotem do środeczka i wiążemy sobie w środeczku, staramy się zabezpieczyć, bądź zostawić dłuższy kawałek, bądź po prostu przełożyć kilka razy. O, w ten sposób. Ja zostawiam tak naprawdę tą dłuższą tutaj tą włóczkę. Można też przełożyć i zrobić sobie tam tutaj przez najbliższe oczko pętelkę. I w zasadzie to by było tutaj z tej strony na tyle. Ten boczek możemy sobie już wyciągnąć, tu sobie wyprostować i robimy sobie dookoła łapkę. Mamy 16 półsłupków, robimy dookoła. Ja takich rzędów zrobiłam 21, licząc sobie tutaj od tego pierwszego takiego rzędu do
góry 21. Natomiast nie wiem, jaką macie włóczkę. Mogę Wam po prostu powiedzieć, ile wyszło mi tutaj, około 13 cm. Ta ma łapkę. Oczywiście też tą łapkę można zrobić krótszą, mniejszą. Nie jest powiedziane, że trzeba się trzymać mojego wzorku, w zależności jak chcecie. Więc ja robię dookoła i pokażę Wam co dalej, jak sobie tutaj właśnie zamknąć ten brzeg. I po zrobieniu u mnie 21 takich rzędów zatrzymujemy się tutaj na brzegu. Czyli musimy przerobić troszeczkę więcej oczek, tak żeby tutaj nóżka się w ten sposób układała na płasko. Tu, gdzie mamy przód, jesteśmy z przodu i będziemy sobie zamykać tą łapkę w taki sposób, że mamy tutaj 16 oczek, więc pierwsze oczko tutaj, które jest wbite, na razie pomijamy i wbijamy się w następne. Znaczy po prostu tu jest to pierwsze oczko i wyszukujemy kolejne oczko z tej strony, które nie było tutaj tym pierwszym, czyli po prostu przebijamy się przez kolejne i robimy półsłupek. Tak naprawdę takich półsłupków wyjdzie Wam 7, ponieważ dwa te boczne zostaną same, ale tak naprawdę tego tutaj nie widać. Więc przerabiamy sobie jeden półsłupek z tej strony, drugi z tej i przerabiamy sobie, zamykamy sobie w ten sposób półsłupkami. Czyli przebijamy się przez całe oczko tutaj i cały czas przerabiamy sobie aż do końca. Na końcu będzie nieparzyście, ale tak jak widzicie, tu jest jedno oczko, drugie i to boczne tak naprawdę nie widać. Przy takim zamknięciu nie będzie widać. Czyli tak, odcinamy sobie włóczkę, robimy sobie tutaj oczkiem ścisłym. Mamy tutaj 7 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I tak mamy tutaj pozostawić. Natomiast tą końcóweczkę oczywiście sobie tutaj trzeba na końcu przewlec, żeby nam się tutaj po prostu nie popruło, nic nie przeszło. Chowamy sobie w łapce z tyłu w ten sposób. I mamy 4 łapki. Oczywiście dzięki temu, że ja mam tutaj to z tyłu łączenie, wiem, gdzie po prostu jest przód łapki, ponieważ dwie łapki będą z przodu, a dwie będą leżały z tyłu. I zabieramy się za dalszą część. Następnie zajmiemy się ogonkiem. Ja końcóweczkę ogonka również sobie zrobię w takim samym kolorku, więc robimy sobie magiczne kółeczko w ten sposób. Przekładamy sobie tak, tu sobie trzymamy, żeby nam się nic tutaj nie zburzyło i robimy sobie oczko jedną od łańcuszka. Tu sobie możemy wyprostować tutaj tą włóczkę, żeby się nie pozaginała. O, w ten sposób. I w tym magicznym kółeczku zrobimy sobie 4 półsłupki, czyli tego oczka nie liczymy, czyli wbijamy się tutaj, przekładamy i robimy sobie pierwszy półsłupek. Oczywiście tu znowu nie widać, więc trzeba sobie to po prostu zaznaczyć. I mamy pierwszy, robimy jeszcze jeden, drugi, trzeci i czwarty. Mamy 4. Następnie ciągniemy sobie za tą krótszą włóczkę, żeby sobie tutaj zmniejszyć kółeczko w ten sposób i łączymy sobie to kółeczko tutaj z tym pierwszym naszym półsłupkiem, który tutaj był zaczepiony. Zaczepiony był znacznik. W ten sposób łączymy oczkiem ścisłym. Wiem, że nie widać, ale w kółeczku powinniśmy mieć 4 takie oczka, takie duże. Raz, 2, 3, 4. Tutaj to pierwsze łączeniowe jest tak naprawdę tutaj dopiero, więc jeżeli macie tu coś takiego, to pomijamy. To nie jest oczko, to było łączeniowe. I następnie w tych 4 oczkach robimy zwiększenie, czyli znowu wbijamy się w kolejne pierwsze wolne tutaj oczko i robimy sobie 2 półsłupki. I znowu zaznaczamy sobie ten pierwszy. Tutaj sobie właśnie lepiej całe oczko zaznaczyć. To jest nasz pierwszy półsłupek. I znowu w tym samym oczku robimy drugi i w kolejnym również robimy zwiększenie. Tak, w takim okrążeniu powinno nam powstać właśnie 8 oczek. Czyli mamy już 4. Te oczka tutaj są tak właśnie troszeczkę niżej, leżą sobie, więc trzeba je tak wybrać. 5 i 6. I tutaj mam ostatnie oczko i robimy sobie 8, czyli 7 i 8. Czyli mamy 8 w ten sposób. Tu jest moje pierwsze i mamy w ten sposób. Następnie ja już sobie przełożę tutaj inny znacznik, lepiej mi się z tym pracuje. Tak naprawdę on na razie może później już nie będzie potrzebny, ale żeby tutaj nam się kilka okrążeń równo zrobiło, to jeszcze go mam. Następnie robimy już cały czas okrążenia dookoła
Mamy tutaj 8 półsłupków, więc pamiętajmy, że w każdym okrążeniu jest tutaj 8. Na początku może być ciężko je wybrać, ale później sobie tutaj po tym 8 będzie nam lepiej widać, jak już sobie przerobimy trochę więcej. I on się po prostu zacznie już nam tak zawijać w tą stronę. O, ona się po prostu już będzie szedł do góry. I znowu ja sobie przekładam włóczkę i robię sobie znowu 8. Tak naprawdę to od Was zależy, jaki chcecie mieć kolor ogonka. Ja sobie przerobię 3 rzędy po prostu do 8 i zaraz Wam pokażę, jak przełożyć sobie inne. Już sobie przerobiłam jakąś część mojego ogonka. To w zasadzie zależy od Was, ile chcecie, żeby tutaj było. I następnie zmieniam sobie już kolorek na ten sam, co robiłam sobie nóżki. Czyli po prostu wbijam się szydełkiem w kolejne oczko, przeciągam i tu przeciągam już sobie mój kolorek w ten sposób. I od razu sobie tutaj robię już pierwszy półsłupek. Następnie odcinam tutaj te końcówki i oczywiście od razu je po zawiązaniu chowamy sobie tutaj do środeczka te włóczki i następnie pracujemy już dookoła, czyli cały czas robiąc sobie półsłupki. W zasadzie to od Was zależy, tak jak mówię, od długości ogonka, od tego, jakie będzie miał kolorki. Tak naprawdę też jeżeli macie włóczkę, ja mam grubszą włóczkę, więc po prostu zrobiłam 8 oczek, ale kółeczko oczywiście może też być na zaczynające się od 5, tak żeby było 10. Musicie sobie po prostu dostosować pod swój rozmiar włóczki. Ja mam 8, robię dookoła i powiem Wam przy końcu, ile mi wyszło i również będziemy ogonek zakończać. Więc mój ogonek już gotowy. Oczywiście kończymy go tak samo, jak kończyliśmy rączki, z tym, że ja mam tutaj, miałam 8 półsłupków. Postarałam się po prostu zrobić 3 półsłupki. Jeśli chodzi o długość, to u mnie całkowita to jest 19 cm. Oczywiście możecie robić krótszy, dłuższy, jak chcecie. Ok, zabieramy się za główkę. Do kotka będę wykonywała z tej samej włóczki co nóżki, również na szydełku 3 mm. Więc tak, robimy sobie magiczne kółeczko. I w magicznym kółeczku w ten sposób zrobimy sobie 6 półsłupków. Tu sobie zabezpieczamy pierwszym oczkiem, prostujemy sobie tą włóczkę tutaj. I dopiero od tego momentu robimy sobie 6 półsłupków, czyli szydełko pod, zabieramy włóczkę, pierwszy półsłupek, możemy sobie go oczywiście zaznaczyć. I jeszcze wykonujemy 5, czyli raz, 2, 3, 4, 5 i 6. Następnie zwężamy sobie właśnie nasze kółeczko, czyli ciągniemy za tą część i robimy sobie tutaj oczko ścisłe z tym pierwszym oczkiem, które tutaj wykonaliśmy. Czyli wbijamy się w to oczko, przeciągamy włóczkę i przeciągamy zamykając kółeczko. W ten sposób mamy już zamknięte kółeczko. Ja znowu używam sobie mojej włóczki. Następnie będziemy robić zwiększenia. Czyli tak, mamy 6, z 6 robimy 12, czyli w każdym półsłupku robimy po 2 półsłupki. W ten sposób wbijając się raz półsłupek i 2. I tak dookoła, aż dojdziemy do 12 półsłupków. Po zrobieniu tych 12 półsłupków kolejne okrążenie to jest również zwiększenie. Zwiększenie polegające na zrobieniu jednego półsłupka w kolejnym oczku i 2 półsłupków w kolejnym oczku. Czyli jeden półsłupek i zwiększenie. I cały czas tak samo. Jeden półsłupek i w kolejnym zwiększenie. Sekwencja. Jeden półsłupek i kolejnym zwiększenie, czyli 2 półsłupki w jednym i po skończeniu tego rzędu powinniśmy mieć 24 półsłupki. I kolejny rząd to również zwiększenia, z tym, że będzie to rząd parzysty półsłupków, ponieważ wykonywalibyśmy 2 półsłupki i zwiększenie. Ja je rozdzielam w tym momencie, robiąc tu jeden półsłupek z przodu, a kończąc jednym, żeby właśnie powstało kółeczko, ponieważ jeżeli zaczniemy robić cały czas tak samo, to zawsze będziemy nam zwiększenia wypadały w jednym miejscu i zacznie się robić wielokąt. I żeby uniknąć tego wielokątu, robić kółeczka, trzeba w parzystych rzędach rozdzielać sobie te półsłupki tylko właśnie na początku. Czyli tak, zamiast przerobić tutaj od razu 2 półsłupków, tu przerabiam jeden i ten jeden będzie kończący. Następnie robię zwiększenia i dalej jest już bez zmian,
czyli robimy 2 półsłupki i zwiększenie, czyli 2 i w trzecim zwiększenie, czyli sekwencja jest 2 półsłupki i zwiększenie, z tym, że właśnie zaczynamy od podzielenia sobie tych półsłupków na pół, czyli w tym przypadku był 1 półsłupek. I tak sobie robię do końca i na końcu powinien właśnie zostać Wam 1 półsłupek, czyli mamy przedostatnie oczko, to jest zwiększenie i końcowe to jest ten półsłupek, który został właśnie przeniesiony stąd do tego końca. W kolejnym okrążeniu robimy zwyczajnie, czyli to jest rząd nieparzystych półsłupków, więc robimy 3 półsłupki w kolejnych 3 oczkach i w czwartym zwiększenie, czyli 2 półsłupki w jednym. I tak robimy przez cały czas. 3 półsłupki i zwiększenie dookoła. I po tym rzędzie powinniście mieć 30 oczek, po poprzednim 24, a potem po zrobieniu 30 oczek. Po tym rzędzie kolejny rząd to są parzyste półsłupki, powinny być 4, więc na początku podzielimy je na 2, czyli zrobimy sobie tutaj 2 półsłupki, a w ostatnim powinny nam zostać 2, że także suma daje nam 4. I zwiększenie. I kolejna sekwencja już jest zwyczajnie, czyli 4 półsłupki i zwiększenie. I tak do samego końca, 4 półsłupki zwiększenia, natomiast na samym końcu ostatnie 2 oczka to będą półsłupki. Po tym okrążeniu powinniśmy mieć 36 półsłupków, tak jak mówiłam, tu 2 półsłupki zostają na końcu. I w kolejnym mamy rząd półsłupków nieparzystych, więc robimy 5 półsłupków i zwiększenie, 3, 4, 5 i zwiększenie i tak cały czas dookoła. I po zrobieniu tego rządu już będziemy mieć 42 półsłupki. I ostatni rząd będziemy robić już zwiększający. Ostatni zwiększający rząd, czyli 6 półsłupków i zwiększenie, z tym, że te 6 tutaj na początku znowu dzielimy na pół, czyli tu sobie robimy 3, a 3 będą z tej strony i zwiększenie. I kolejny już zrobimy zwyczajnie, czyli 6 półsłupków i zwiększenie. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 i zwiększenie i tak dookoła. I po zrobieniu tych rzędów powinniśmy mieć 48. I mamy już gotowe wszystkie zwiększenia. U mnie to kółeczko zajęło około 8,5 cm, w zależności od tego, jakiej grubości używacie włóczki. Teraz będziemy robić rzędy dookoła cały czas. Mamy 48 oczek, więc będziemy robić cały czas 48 oczek dookoła. Ja sobie przerobię kilka rzędów i powiem Wam dokładnie ile, ponieważ na bieżąco będę jeszcze ustalała po prostu wielkość tej główki, więc przerobię i zaraz Wam powiem, ile takich rzędów przerobiłam. Ja już przerobiłam moje rzędy, dokładnie chodzi o przerobienie 6 rzędów, czyli od momentu, kiedy tutaj mieliśmy ostatnie zwiększenie, przerabiamy sobie 6 dookoła rzędów po 48 oczek. Następnie się zatrzymujemy w tym miejscu, gdzie mamy tutaj zawsze nasz znacznik i będziemy robić zwiększenie. Tutaj na te zwiększenie będą 4 sekwencje, 11 półsłupków i zwiększenie i w ten sposób będziemy robić 4 razy, czyli robimy 11 półsłupków, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 całych i w 12 robimy zwiększenie. I tak powtarzamy 4 razy i po zrobieniu tego rzędu powinniśmy mieć 52 półsłupki. I po przerobieniu tego rzędu przerabiamy sobie rząd półsłupków dookoła. Jeden rząd dookoła 52 półsłupki. Po zrobieniu tego rzędu robimy jeszcze jeden rządek zwiększający, tym razem 12 półsłupków i w 13 podwójne, czyli zwiększenie. Również sekwencję powtarzamy 4 razy, czyli 12 i zwiększenie. I po przerobieniu tego rządu powinniśmy mieć 56 półsłupków. I po zrobieniu już tego ostatniego rzędu zwiększającego robimy sobie 4 rzędy dookoła po 56 półsłupków, czyli
dookoła. Wykonamy już tych rzędów, zajmiemy się zmniejszeniem. Mamy 56 oczek, więc na początek zmniejszymy o 2 oczka, czyli tak naprawdę zrobimy 26 półsłupków i w 27 zmniejszenie i tak przerobimy 2 sekwencje. Czyli robimy 26, 2, 3, zrobimy tutaj 26 półsłupków i 2 kolejne będą zmniejszenie, czyli 27 i 28 przerabiamy jako jedno i znowu robimy 26, raz, dwa, znowu na końcu po przerobieniu 26 oczek, 2 ostatnie to jest zmniejszenie, czyli sobie przerabiamy jako jedno. I potem powinniśmy mieć już 54 oczka, tak? Tak, 54 oczka i teraz będziemy robić już większe zmniejszenia. Mamy 54 oczka, więc będziemy robić 7 półsłupków i 2 kolejne to będą zmniejszenie i takich sekwencji będzie 6, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 2 kolejne to jest zmniejszenie. I tak powtarzamy. I po przerobieniu tego rzędu powinniśmy mieć 48 oczek. Następny rząd to są również zmniejszenia, natomiast rozdzielamy w rzędach parzystych tak samo jak dodawaliśmy, czyli zamiast robić tutaj 6 półsłupków, rozdzielamy sobie na 3, czyli raz, 2, 3 i zmniejszenie. Natomiast w kolejnym już przerabiamy 6, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6 i zmniejszenie i takich sekwencji również jest 6, natomiast na końcu właśnie powinny nam zostać 3 półsłupki. Z tej strony. W robieniu tych rzędów zmniejszających mamy już taki zarys główki. Następny rząd przerobimy sobie cały, żeby po prostu nie mieć cały czas rzędów zmniejszających i nie tworzyć tyle tych dziurek. Przerabiamy cały rządek i tutaj powinniśmy mieć właśnie 42 oczka, czyli 42 oczka dookoła przerabiamy. I po przerobieniu tego rzędu trzeba sobie już napchać główkę puchem. Oczywiście staramy się tutaj ładnie ją wypychać. Jak najwięcej tutaj, ile nam się uda. Też zbytnio nie rozszerzając, żeby się nie zrobiły jakieś niepotrzebne dziurki. I będziemy sobie wstawiać oczka. Oczka wstawiam sobie w takim 10 rzędzie tutaj, licząc od dołu, pomiędzy właśnie tutaj takim 10 rzędem. I tak samo, bo tak naprawdę w miejscu, kiedy tutaj były takie zwiększenia 4 sekwencje, tak? Że widać, że tutaj ta część główki jest troszeczkę szersza. Więc po prostu w momencie, kiedy widzicie już po napchaniu, że po prostu tu jest szerzej, to wstawiamy sobie oczka. Ja mam takie oczka dosyć duże, z takim właśnie dodatkowym wkładem. Tak naprawdę używam je po raz pierwszy, więc też zastanawiam się, jak to wyjdzie. Tak patrzę, że to są takie 1,5 cm, jeśli chodzi o taką szerokość mniej więcej. Oczywiście są to bezpieczne oczka, więc staramy się po prostu rozmieścić je tak naprawdę w dowolnych miejscach, kiedy jak chcecie. Byleby oczywiście szło tutaj po równej linii, w zależności czy chcecie bliżej, czy chcecie dalej. Umieszczamy sobie te oczka, zabezpieczając z tyłu końcóweczkę. Czyli ja sobie je umieszczę. Trzeba się tu przebić. I od tej strony jest taka właśnie nakładka, którą trzeba nałożyć, żeby zabezpieczyć. I ja sobie to już zrobię poza kamerką, bo jest mi po prostu tak. Moje oczka już są umieszczone. Mam tutaj raz, 2, 3, 4 półsłupki, przerwę pomiędzy oczkami. Wy oczywiście możecie dowolnie, jak Wam się podoba. Następnie robimy znowu zmniejszenie. Skończyliśmy na 6 półsłupkach, czyli jedziemy dalej. Robimy 5 półsłupków i zmniejszenie. 3, 4, 5 i oczywiście zmniejszenie i tak również powtarzamy do końca, czyli 6 razy. Do tego rzędu powinniśmy mieć 36 półsłupków. A następnie zrobimy jeszcze jedno zmniejszenie, na razie ostatnie i zajmiemy się już dekoracją główki, więc teraz mamy rząd parzysty, więc powinniśmy zrobić 4 i znowu rozdzielamy sobie tutaj na początku na pół,
czyli 2 półsłupki i zmniejszenie, natomiast w następnym półsłupkach już robimy 4 półsłupki i zmniejszenie. I po zrobieniu już tego rzędu mamy 30 oczek i kończymy sobie rzędem jeszcze raz dookoła z 30 oczek bez żadnych zmniejszeń, czyli robimy 30 półsłupków dookoła. W dalszej części pokażę Wam, jak zrobić pyszczek, natomiast ja pokażę trochę na innej włóczce niż tą, co tutaj mam, ponieważ tutaj mam taką właśnie też podobną, co robiliśmy łapki, taką aksamitną, natomiast na tym się bardzo ciężko pokazuje, więc po prostu pokażę na zwykłej, jak będziemy robić sobie taki pyszczek. Ten pyszczek będziemy jeszcze później na środeczku zawijać w ten sposób, owijać nawet kilka razy czarną włóczką i później będziemy go sobie tutaj przyszywać, bądź też przyklejać, jak komu wygodniej. Ja osobiście nie lubię strasznie tego przyszywania. I na końcu ja mam taki czarny pomponik, po prostu tu w to miejsce przykleję sobie pomponik. Od razu mówię, że przykleję, ponieważ ja po prostu nie cierpię tego przyszywać. Oczywiście zrobię to klejem na gorąco i pokażę Wam jeszcze tutaj, jak sobie właśnie wykończyć brewki i ewentualnie wąski. Natomiast na początku pokazuję Wam na innej włóczce, na takiej zwykłej białej, jak sobie dopasować właśnie ten pyszczek, bo ta włóczka niestety się nie nadaje do pokazywania, więc już Wam mówię. Pyszczek też zaczniemy od magicznego kółeczka. Od razu mówię, że ja mam tutaj pojedynczą włóczkę, tą taką inną, natomiast Wy musicie też sobie dostosować do maskotki, wielkości maskotki Waszej właśnie głowy, bo w zależności od tego, jaką robiliście włóczką, pyszczek musimy na bieżąco sobie dopasować. Polega to na tym, że po prostu przerabić sobie, ja przerobiłam sobie w łańcuszku 5 półsłupków. Na przykład jeżeli uznacie, że 5 to jest za dużo, 5 półsłupków, tak, to można zrobić na 6 czy na 7, ten właśnie start. Zaraz Wam powiem właśnie, na czym polega zwiększenie, na zrobieniu właśnie odpowiedniej ilości półsłupków w tym kółeczku. Przy tamtej włóczce wystarczyło zrobić mi 5 półsłupków i uzyskałam taki efekt. Natomiast jeżeli nie macie takiej włóczki i robicie na przykład z cieńszej włóczki, pojedynczej, na pewno tych półsłupków trzeba będzie sobie zrobić więcej, czyli tutaj w tym kółeczku ja zrobiłam sobie 5. Raz, 2, 3, 4 i 5. I tutaj właśnie, jeżeli macie cieńszą włóczkę, musicie zrobić więcej. Najlepiej zrobić sobie po prostu próbkę, to jest mała robótka, więc nie będzie straty, jeżeli coś poprujemy. Mamy raz, 2, 3, 4, 5. I tutaj w to pierwsze oczko, które tutaj mieliśmy, ja sobie je nie zaznaczyłam, ale jest to moje 5. oczko. Robimy oczko ścisłe. Raz, 2, 3, 4, 5. Zgadza się. Następnie przerobimy sobie zwiększenia, czyli w każdym oczku robimy sobie podwójne oczko. Czyli w zależności od tego właśnie, ile nabraliście tych oczek, tak Wam będzie się zwiększało, co 5 oczek. Ja, ponieważ miałam 5, przy przerobieniu podwójnych będę miała 10, Wy jeżeli nabraliście 6, będziecie mieli 12 i tak dalej, w zależności od tego właśnie, jaką grubą włóczkę sobie wybraliście. To też trzeba właśnie przymierzyć na pyszczku i zobaczyć, czy nie będzie za duży, czy właśnie za mały. I tak, i przerabiam sobie podwójnie. Mam już 10 i ostatnie moje zwiększenie to jest zwiększenie 1 półsłupek i zwiększenie, tak żebym ja będę miała 15, Wy w zależności od tego, ile mieliście, o tyle Wam się tutaj zwiększy. Czyli mamy 1 półsłupek i zwiększenie cały czas dookoła. I mam już przerobione moje 15 półsłupków. I jak sprawdzić właśnie, czy jest dobra wielkość? Właśnie w tym momencie przymierzając, czy po prostu ten pyszczek nie będzie za duży. Ja również mam tutaj dosyć szeroką tą włóczkę, więc nawet przy tej włóczce te 15 byłoby w porządku. Następnie przerabiamy sobie 2 rzędy dookoła 15 półsłupków. I uwaga, też zależy, czy potrzebujecie 2 czy 3 rzędy. Tutaj też musicie po prostu patrzeć pod swojego kociaka, bo też zależy od tego, jak po prostu robiliście włóczką, jak szeroko rozstawiliście oczka, ile potrzebujecie tego pyszczka. Ja mam przerobione na tamten wzór, który mam na tamtą włóczkę, 2 rzędy dookoła 15 półsłupków, czyli tak, już prawie przerobiłam jeden, jeszcze jeden. I mam już przerobione 2 rzędy. I tak naprawdę to musi być już mniej więcej połowa,
czyli u mnie 2 rzędy są w porządku, natomiast jeżeli macie cieńszą włóczkę, trzeba przerobić jeszcze na przykład 1 rząd. Następnie robimy tutaj zmniejszenie, dokładnie takie same, jakie było ostatnie, czyli 1 półsłupek i 2 kolejne to są zmniejszenia. Po prostu robimy taki środeczek troszeczkę właśnie, żeby ułatwić tą pośrodku włóczkę, która tutaj nam będzie zawężać. Jeszcze tutaj dodatkowo robimy zwężenie, czyli dookoła robimy 1 półsłupek i zmniejszenie, czyli i 2 kolejne zmniejszenia i tak przerabiamy do końca, czyli z powrotem ja się wracam do moich 10 półsłupków. Po tym rzędzie właśnie powinniście zauważyć, że już mamy taki ładny kształt tego pyszczka, połowę tego pyszczka, czyli po prostu ta wielkość też byłaby odpowiednia. I następnie robimy lustrzanym odbiciem wszystko to samo, co robiliśmy w poprzednich rzędach, czyli zaczynamy od zwiększenia, czyli tym samym tym poprzednim było zmniejszenie, a teraz z powrotem sobie zwiększamy, czyli robimy 1 półsłupek i zwiększenie i cały czas dookoła 1 półsłupek i zwiększenie. Znowu do 15. I po zrobieniu tego rzędu przerabiamy 2 rzędy po 15 półsłupków. U mnie 15, u Was tyle, ile Wam weszło, czyli dokładnie tak samo jak tutaj były 2 rzędy po 15. Czyli jeżeli Wy robiliście 3, musicie zrobić 3. Ja też celowo przerabiałam to z takiej aksamitnej włóczki, ponieważ na niej właśnie jak najmniej widać oczka, czy też mniejszenia, czy dziurki. I lubię takie niewygodne elementy robić właśnie z tamtej włóczki. I też ona się ładnie ściągnie tutaj na środku. Ta jest troszeczkę sztywna i na pewno miałabym problem, żeby ją tutaj ładnie ściągnąć. Dlatego wybieram po prostu tak, jak jest też mi wygodnie. Ok, czyli tak, przerabiamy dookoła 2 rzędy. I po przerobieniu tych rzędów robimy dokładnie to samo, co było na początku, czyli znowu sobie zmniejszamy, czyli robimy zmniejszenie 1 półsłupek i kolejne zmniejszenie. 1 i zmniejszenie i znowu dojdę sobie do 10 półsłupków. I już w kolejnym okrążeniu robimy cały czas zmniejszenia, czyli cały czas bez żadnych półsłupeczków, po prostu 2 oczka razem. Tak, żeby nam powstało 5 półsłupków. Tyle dokładnie, ile zaczynaliśmy w magicznym kółeczku. Tutaj trzeba właśnie przy takich włóczkach zwykłych starać się robić mniejsze dziurki, żeby właśnie tutaj od tej strony nie było widać aż tyle takich dziurek. Ja już mam tutaj przerobione ostatni półsłupek. Oczywiście tak, odcinamy sobie tą włóczkę, przykładamy sobie ten sznureczek i ja sobie jeszcze robię tak, że zawsze tutaj o pierwszą pętelkę wbijam się raz z dołu, raz z góry, czyli na przykład teraz tutaj przełożę sobie z góry, później w następnym takim pierwszym tutaj oczku, nawet nie całym oczku, tylko pętelce z dołu, później znowu z góry. Dzięki temu tak naprawdę zaciśnie mi się właśnie ta dziurka na końcu. I sobie po prostu pociągnę i mam ładne zakończenie. Tak jak mówię, tutaj przy tej włóczce nie ma takiego ładnego efektu, więc dlatego użyłam tej drugiej. I tak to właśnie mniej więcej wyszło z tej włóczki. Tutaj jest tak ładnie puchate, nie ma żadnej dziurki. I właśnie tak jak pokazywałam Wam, bierzemy sobie teraz czarną włóczkę. Tutaj oczywiście tą końcówkę sobie trzeba schować do środka. Ja nie daję już tutaj do środka puchu, bo jest to dosyć właśnie już u mnie puszyste, tak? Czyli ja nie potrzebuję tego puchu. Oczywiście można sobie też zostawić dłuższą tutaj włóczkę, jeżeli zamierzacie to przyszywać. Ja ucinam, ponieważ nie cierpię szyć. Po prostu ja ją przykleję. Natomiast jeżeli macie dłuższą końcówkę, trzeba sobie tutaj dookoła po prostu poprzeszywać. Być może jeżeli robicie dla małych dzieci zabaweczkę, to lepiej sobie ją przyszyć, no bo klej zawsze kusi, żeby coś tam odkleić. Natomiast no ja mam sprawdzoną też metodę, ten klej na gorąco mi w miarę mocno trzyma, więc po prostu teraz tak, robimy sobie kilka razy, przekładamy i zaciągamy. Na końcu wiążemy sobie tutaj słupek. O, zamiast przeciągnąć, to mi tutaj weszło. Tak naprawdę tyle razy, ile chcecie, żeby też było widać może tą włóczkę tutaj, bo jeżeli jej zrobimy za mało, to jej też tutaj nie będzie widać.
I na końcu po prostu ja sobie tutaj zawiążę. Sobie pętelkę, mi się nie rozwaliło. Nie wiem, czemu ciągle mówię rozwaliło. Nie rozpruło. Ok. Ucinam sobie. I to jest tak naprawdę moja tutaj końcóweczka. Natomiast resztę właśnie, tak jak mówię, rozgrzewam klej i wszystko przyklejam. Ok. To zaraz to mój pyszczek już przyklejony. Następnie weźmiemy sobie czarną włóczkę. Ja nabrałam sobie podwójnie i wykorzystujemy to, że mamy jeszcze tutaj dziurkę. Staramy się tutaj poprzebijać w miejscu, gdzie będą brewki. Oczywiście wcześniej można sobie zaznaczyć szpileczkami, jakie chcecie mieć długie te brewki, czy bardziej srogie, czy łagodniejsze. To zależy od tego po prostu, w którą stronę się tutaj przebijecie. Ja sobie przebijam w ten sposób i również od razu idę na drugą stronę, staram się mniej więcej patrzeć, czy idzie to tak samo. I jedna brewka już będzie gotowa. Oczywiście można sobie zrobić większe, mniejsze, to zależy od Was. I staramy się wbijać w te same, tutaj mam 2 rzędy, raz, 2, więc po prostu wbije się podobnie. Oczywiście można też sobie zrobić od razu, cały czas zrobić sobie też wąski, czyli przebijamy się tutaj w tym miejscu dalej. I robimy sobie wąski, czyli po prostu jakkolwiek. Można oczywiście najpierw, tak jak mówię, używać sobie szpilek, żeby sobie rozplanować. Wtedy jest naprawdę prościej. I przerabiać sobie w ten sposób, cały czas przekuwając się po prostu w tych miejscach. I oczywiście tak samo symetrycznie trzeba zrobić z drugiej strony, czyli ja już sobie po prostu przerobię tak samo na drugiej stronie i zajmiemy się jeszcze uszkami. Ja już sobie zrobiłam moje wąski, tymczasem jeszcze mój kotek miał lekką zmianę oczek. Zrobiłam po prostu inny kolorek i większy i uważam, że chyba tak fajniej wygląda. Więc po prostu większe oczka, tutaj ma 2 cm i w kolorku, żeby był weselszy. Następnie zajmiemy się uszkiem, jedno już mam tutaj gotowe, będziemy je po prostu tutaj przyszywać, więc już Wam pokazuję, jak będziemy robić uszko. I uszko robimy również w magicznym kółeczku, również z podwójnej włóczki, czyli cały czas ta sama grubość. Robimy magiczne kółeczko i w magicznym kółeczku zrobimy sobie 4 półsłupki. Czyli ten pierwszy nie liczymy, to jest raz, 2, 3, 4. Oczywiście zaciągamy tutaj kółeczko i łączymy z pierwszym oczkiem. Raz, 2, 3, 4. Tu mam pierwsze moje oczko. Oczywiście można sobie znaczyć wcześniej i przeciągam. Biorę sobie mój znacznik włóczkowy. Następnie w tym kółeczku mamy 4 oczka i robimy podwojenie do 8 oczek, czyli przerabiamy w każdym oczku po 2 półsłupki, tak żeby było 8. Jak mamy już 8 półsłupków, to przerabiamy sobie dookoła bez żadnych zwiększeń 8 półsłupków. Raz, 2. Następnie będziemy sobie robić zwiększenia. Sekwencje będą tylko 2. Będziemy zwiększać z jednego boczku i z drugiego boczku. Więc mamy 8 oczek podzielone na 2 to są 4, czyli robimy 3 półsłupki, a w czwartym zwiększenie. Raz, 2, 3 i w czwartym zwiększenie. Raz i 2. I tak powtarzamy jeszcze raz. Będą 2 takie sekwencje, czyli raz. Oczywiście tutaj trzeba sobie pochować do środeczka, żeby nie przeszkadzało. Raz, 2, 3 i w czwartym zwiększenie. I po zrobieniu tego rzędu powinniśmy mieć 10 półsłupków, czyli znowu mamy 10 półsłupków, dzielimy na pół, to jest 5, czyli robimy 4 półsłupki i w piątym zwiększenie, czyli raz, 2, 3, 4 i w piątym zwiększenie
I robimy tak jeszcze. Teraz po przerobieniu tego znowu mamy 12 półsłupków, czyli za każdym razem zwiększają nam się tutaj o 2. I teraz mamy 5 półsłupków i w szóstym zwiększenie, czyli 5, 2, 3, 4, 5 i zwiększenie. I tak powtarzamy jeszcze raz. Kolejny rządek to też jest zwiększenie, czyli mamy 14, czyli robimy 6 półsłupków i w siódmym zwiększenie, czyli 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 i zwiększenie. I jeszcze raz tą samą sekwencję powtarzamy. Powinniśmy mieć 16 oczek, następnie ja już tą szerokość, wielkość uszka uznaję za prawidłową, więc już dalej nie zwiększam. Wy, jeżeli używacie mniejszej włóczki, możecie zrobić jeszcze raz zwiększenie. Natomiast ja teraz te 16 oczek przerobię dookoła, bez żadnych zwiększeń, czyli przerabiamy 16 dookoła. Ostatnim etapem będzie zamknięcie sobie tych uszek, dokładnie tak samo jak zamykaliśmy nóżkę, czyli pierwsze oczko z tej strony, pierwsze z tej, nie licząc tego, które tutaj było, i zamykamy sobie półsłupkami. Cały czas do końca. 2, 3, 4, 5, 6 i tutaj wychodzi 7. Czyli te boczne, tak jak mówiłam, zostają sobie z boku. Oczywiście odcinamy sobie trochę dłuższą włóczkę, ponieważ będziemy sobie po prostu przyszywać. Na końcu robimy sobie oczko ścisłe, zaciskamy. I takie uszka trzeba będzie przyszyć do główki, a ja nie mam jakiejś szczególnej metody przyszywania tych uszek. Po prostu nawlekam sobie tą końcówkę na igiełkę i staram się po prostu przekuwać dookoła, tak żeby te uszka się trzymały. Mniej więcej właśnie tak równomiernie właśnie nad brewkami. Czyli tak, przeszywamy sobie uszka i spotykamy się na robieniu już działka. W dalszej części zajmiemy się tułowiem. Tu to będzie taka podusia kotkowa, taki leżący kotek, więc ona będzie płaska. W tym celu zaczniemy sobie robić łańcuszek, czyli robimy sobie pierwsze oczko początkowe i nabieramy sobie zwykłe oczka. Ja sobie nabiorę 44 oczka. Ja również wykonuję z podwójnej włóczki, ponieważ cały czas chcę zachowywać tą samą wielkość kotka, więc musicie po prostu dobierać takie same mniej więcej ilości włóczek w stosunku do ciała, żeby się nie okazało, że podusia jest zbyt wąska. Ja też pracuję na podwójnej, ponieważ chcę, żeby nie było widać zbyt wielu właśnie dziurek, czy też właśnie, żeby nie wychodził puch. Czasami warto po prostu zrobić sobie podwójnie taką podusię. Oczywiście też można zrobić z włóczki aksamitnej, więc ona wtedy też będzie jeszcze inaczej wyglądała. Czyli tak, ja nabieram sobie 44 oczka łańcuszka. Tak naprawdę trzeba sobie tego kotka przymierzyć, zobaczyć, bo tak naprawdę te oczka łańcuszka muszą być na pewno większe niż tutaj łapki i główka. Jak położycie sobie tą główkę, ja już mam zszyte uszka i rozłożycie sobie te łapki, to te oczka łańcuszka muszą być tutaj szersze. Więc ja robię 44 i zaraz Wam pokazuję, co będzie. 44 oczka, robię dodatkowe 45. Następnie będę tak samo pracowała jak przy łapce, czyli tutaj, w tych pierwszych tutaj pętelkach z tej strony, a z tej strony tutaj od tej pętelki. Czyli tak, pomijam mi pierwsze oczko i robię sobie jeden półsłupek. I tak jak było przy łapce, można sobie zaznaczyć zarówno to pierwsze oczko, jak i tutaj to oczko, które robiliśmy oczkiem takim przejściowym, żeby się właśnie nie pomylić, tu jest takie wystające. Następnie robimy sobie do końca i zatrzymujemy się przy ostatnim oczku, czyli robimy do ostatnim oczku, również robimy sobie tutaj 3 oczka, czyli po prostu staramy się dookoła w tym samym oczku robić sobie dookoła 3 półsłupki. 2 i 3. I następnie znowu robimy sobie do początku. Idziemy sobie na początek, przerabiamy sobie nasze półsłupki, cały czas już tak samo, wbijając się tutaj w tą pętelkę, która nam tutaj wystaje. I zatrzymujemy się przy ostatnim oczku. I jestem już przy ostatnim oczku. Tutaj mi zostało ostatnie oczko. To było oczko przejściowe. Czyli tak naprawdę tutaj wbijam się i robię sobie 2 oczka. Czyli 2 oczka w jednym.
I tak naprawdę mamy już zrobione to okrążenie, już nic tutaj więcej nie będziemy zmieniać. Ja już sobie to tutaj wypinam i łączę, przerabiając po prostu dalej dookoła cały czas. Tak naprawdę nie ma znaczenia, z ilu oczek Wy to zrobicie. To też chodzi o to, że w zależności od tego, czy chcecie, żeby ta maskotka miała taką większą podusię, czy mniejszą, czy bardziej napchaną, czy bardziej płaską. Wiadomo, że jeżeli im więcej ją napchamy, to ona się będzie tutaj, ta długość troszeczkę zmniejszać. Więc teraz tak, od razu będziemy też mocować sobie nóżki już z tyłu tutaj, więc zaraz Wam pokażę, jak to będzie. W tym właśnie kolejnym rzędzie będziemy mocować sobie nóżki. I teraz tak, tu będziemy mocować sobie nóżki leżące z tyłu, czyli tu jeżeli mieliśmy przód, tu gdzie było właśnie takie przejście włóczki jest mój tył i tak będę zaczepiała sobie tył, ponieważ z tej strony te nóżki leżą. I teraz w zasadzie zależy od Was, jak sobie napchacie też ten tułów, bo jeżeli zrobicie tutaj taki wielki odstęp, no to wiadomo, będzie szeroko. Można też zrobić tutaj i tutaj te boczki się wypchają i one nam się ułożą. Nie chcę Wam konkretnie mówić, w ilu oczkach tak naprawdę trzeba się wbijać. Możecie to zrobić mniej więcej. Ja zostawię sobie, tutaj miałam 3 oczka zwiększające, więc mam 1, 2, 3, 4, 5, 6, na przykład 7 oczek sobie zostawię. Zostawię sobie równo w środeczku i również 7 po boku i w ten sposób będziemy sobie zaczepiać, czyli trzeba sobie mniej więcej właśnie rozplanować, gdzie chcemy te nóżki sobie umieścić. Czyli tak, ja sobie już zaznaczam 1, 2, 3, 4, 5, 6, tutaj jest 7 i oczywiście moja nóżka miała 7 półsłupków. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tak? Czyli też muszę zostawić dla niej 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tutaj mam pomiędzy. Następnie idę z tej strony, czyli mamy tak, tu zrobiłam jeden raz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i znowu sobie wpinam marker. I liczę 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i tutaj znowu muszę sobie wpiąć kolejny marker, tak żebym w środku miała 7. I tym sposobem w środku zostaje mi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, akurat 13 oczek. Myślę, że to będzie w porządku. Ważne, żebyście po prostu sobie mniej więcej tutaj po bokach wyznaczyli równo, żeby wiadomo tutaj z tej strony było równo. Podusia się będzie jeszcze wypychała puchem, więc to, co tutaj widzicie, to nie jest ostateczny efekt. Jeżeli ją napchamy, to wiadomo, te nóżki się do siebie troszeczkę zbliżą. Czyli już Wam pokażę, jak będziemy to. Tutaj sobie przerabiam półsłupkami do mojego markera. 1, 2, 3, 4, 6 i tutaj sobie go wypinam. Jeszcze jeden muszę zrobić. 7. Następnie właśnie układając sobie nóżkę do tyłu, która będzie tutaj leżąca, wybieram sobie tutaj te półsłupki, które miałam, pierwsze oczko, zabieram tutaj pierwsze kolejne i robię sobie po prostu zwykłe półsłupki, przyczepiając sobie w ten sposób nóżki. Każdy kolejny półsłupek sobie tutaj po prostu wybieramy i zahaczamy. 3, 4, 5, 6 i został mi tutaj ostatni. I tak samo robię z drugą nóżką, czyli po prostu w miejscu, gdzie miałam przerwę, tak samo ją tutaj tyłem wpinam i oczywiście robię okrążenia dalej i za chwilkę w następnym okrążeniu przyczepimy jeszcze ogonek. Ja już przerobiłam sobie dookoła ten rząd, czyli z powrotem jestem tutaj, gdzie mam właśnie łapki z tyłu. Cały czas będziemy pracować dookoła. Będziemy również przyczepiać ogonek. Ogonek będziemy tak samo przyczepiać jak nóżki, mniej więcej na środku, z tym, że ja jeszcze przerobię sobie 2-3 rzędy, żeby nie był od razu, tylko troszeczkę wyżej, więc jak przerobię, to Wam jeszcze... Ja już przerobiłam sobie dokładnie, tutaj są 2 rzędy do góry i w tym momencie będę jeszcze przypinała ogonek, czyli tak, jestem cały czas z tyłu, gdzie mam właśnie łapki z tyłu położone, leżące. W zależności od tego, ile macie tutaj oczek, trzeba sobie mniej więcej tutaj obliczyć środeczek i również tak samo zaczepiając o półsłupki, przerabiać tutaj półsłupki w ten sposób.
I to w zasadzie będzie wszystko, jeśli chodzi o dół. Teraz przed nami dosyć spora część zrobienia tej podusi. Ja sobie zrobiłam dosyć szeroką, więc muszę ją sporo podrobić do góry. Oczywiście można było ją sobie zrobić mniejszą do tej pory i ja mam troszeczkę szerszą, więc jak przerobię jakąś część, to powiem Wam, jak będziemy przymocowywać główkę i łapki. Oczywiście główki tutaj nie będziemy wykończać, ponieważ chcemy, żeby ona była w ten sposób leżąca, więc będziemy ją przyszywać dookoła już do podusi. Więc przerabiam dalej. Moja podusia już jest przerobiona. Teraz tak, u mnie akurat weszło około 32 cm wysokości i szerokości około 27. Wy oczywiście możecie robić dowolnie, taką jaką długą chcecie. Ja tylko podaję moje wymiary. Następnie, zanim będziemy łocować łapkę i wypychać sobie poduszkę, zaznaczcie sobie właśnie w miejscach, gdzie będzie przednia łapka. Mniej więcej właśnie na takiej samej tutaj wysokości, jak była tylna łapka. I będziemy przednie łapki mocować tak, gdzie kotek leży właśnie tutaj ogonkiem do góry, ponieważ on ma właśnie tutaj z tyłu łapkę, a łapkę tę tutaj będziemy mocować z przodu w ten sposób i będziemy sobie od razu mocować, zamykając już podusię. Więc zanim oczywiście zamkniemy podusię, trzeba zaznaczyć sobie właśnie, gdzie będą łapki i już wypchać. W tym momencie wypchać sobie podusię puchem i jak już będziecie mieć w miarę wypchaną podusię, będziemy sobie mocować łapki. Jeśli chodzi o główkę kotka, to moja główka, ona jest tutaj otwarta. Nie będę jej zamykała, ponieważ gorzej się wtedy będzie mi przymocowywało podusię. Jeśli chcecie, zanim będziecie właśnie zamykać podusię, będzie Wam wygodniej, można ją w tym momencie już przyszyć tą włóczką, którą tutaj Wam została. Może wtedy faktycznie będzie lepiej, ponieważ zanim ją tutaj wypchamy, główka będzie łatwiej przymocować. Tak naprawdę można to zrobić po prostu w taki sam sposób, jak mamy tutaj szydełko. Albo wbijać się w poszczególne tutaj miejsca szydełkiem i robić oczkami ścisłymi, albo jak Wam jest wygodniej, oczywiście nawlec sobie na igiełkę i w miarę tutaj blisko, gdzie jesteśmy, przymocować sobie główkę. Ja myślę, że nie będę pokazywała, jak przymocowuję główki, bo tutaj przed kamerką jest to dosyć ciężkie. Ja po prostu dookoła będę przerabiała sobie oczkami ścisłymi, bądź też, jeżeli mi się to nie uda, przerobię sobie igiełką. Pokażę Wam tylko jeszcze, jak będę właśnie mocowała sobie te łapki, tylko wypcham puchem moją podusię. Czyli tak jak mówiłam, po wypchaniu podusi i zaznaczeniu sobie w miejscach, gdzie są łapki, możemy tylko zaznaczać z jednej strony, bo wiadomo, z drugiej strony nam tutaj wyjdzie. Zaczynamy sobie od krawędzi, tak? Czyli jeżeli doszliśmy do krawędzi, zaczynamy sobie zamykać. W taki sam sposób, znaczy bardzo podobny, co zamykaliśmy łapki, z tym, że ja nie robię tutaj półsłupków, tylko robię oczka ścisłe. Czyli tak, jedno oczko, które miałam cały czas takie otwarte, pomijam tutaj brzeg i robię w następne, ponieważ w to oczko się nie będzie dało wbić. Wbijam się w następne, przeciągam włóczkę i od razu sobie robię oczko ścisłe. I tak robię po kolei z każdym oczkiem, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Trzeba się przedostać i sobie porobić oczka ścisłe. Oczywiście można sobie jeszcze tutaj później dopchać puchu, kiedy już będziemy mieć tam przy końcu, bo to wiadomo, że z puchem tutaj jest niewygodnie, więc kiedy już wiemy, że po prostu mamy prawie zamkniętą łapkę, zawsze można jeszcze sobie dołożyć puchu. I teraz tak, doszłam do momentu już prawie, gdzie będę mocowała łapkę. Tu mi wyznaczały pomiędzy, więc jeszcze mam ostatnie oczko. Następnie biorę sobie właśnie moją łapeczkę. Łapkę będziemy mocować inaczej niż nóżkę, bo ona musi właśnie być z przodu, tak? Czyli tu mamy przód i pasowujemy ją w te oczka. Najpierw możemy zrobić tak, że po prostu wkuwamy się w pierwsze tutaj oczko, wbijamy szydełko, wbijamy się tutaj w pierwszy półsłupek, który nam tu powstał. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6, 7. Musimy się wbić w 7. Jeszcze raz popatrzę sobie z tej strony. Tu mam pierwsze moje oczko. Wbijam się również całe. I jak również wbijam się tutaj. Czyli musimy przejść przez 3 oczka tak naprawdę. Wiem, że będzie tutaj troszeczkę wygimnastykować się trzeba. Mi jest ciężko przed kamerką Wam to wszystko pokazać, ale łącznie przebijamy się po prostu przez 3 oczka i trudno mi też tutaj jest wyciągnąć na razie. I tak samo robimy cały czas do końca, czyli pierwsze oczko tutaj, oczko patrzymy, które mamy, następne oczko mamy z raz, 2, 3, 4, 5, 6, 6 z naszej łapki
i kolejne stąd. I w ten sposób przerabiamy sobie, można sobie po kolei tutaj poprzebijać szydełkiem. Oczywiście jeżeli trudno Wam jest to zrobić, można przyszyć później tą łapkę, na przykład właśnie wcześniej na przykład rząd zrobić sobie tak jak robiliśmy tylną łapkę. Ja mocuję tutaj na przodzie, nie chciałam, żeby miała tutaj dodatkowego rzędu, więc robię w ten sposób. I tak robimy, słuchajcie, do końca. To jest tak naprawdę zamykanie już podusi, czyli oczkami ścisłymi tutaj przez łapkę musimy przejść przez całą. Robimy znowu tutaj środeczek i kolejną łapkę i na końcu oczkami ścisłymi. Nie będę pokazywać z racji takiej, że po prostu jest mi ciężko tutaj manipulować. Ja muszę sobie po prostu wziąć na kolana tą podusię i poprzebijać, ale chodzi o to, żeby właśnie oczkami ścisłymi tutaj ją tak samo złapać. I właśnie po zrobieniu, ja nie mocowałam jeszcze główki, dopiero zrobię to po przymocowaniu sobie łapek. Właśnie przyjdzie czas na zamocowanie sobie główki. Główkę można sobie na boczku lub prosto zamocować, jak już wolicie. Myślę, że to można sobie po prostu dopasować. No i kotek w zasadzie będzie gotowy. Mam nadzieję, że Wam się podoba ten pomysł na taką podusię kotkową. Jeśli Wam się podoba, to proszę napiszcie w komentarzach lub dajcie łapkę w górę. A ja Wam już dziękuję i zapraszam na kolejny mój filmik. Do zobaczenia.